Cześć wszystkim. Nie wiem, czy próbowaliście kiedykolwiek zrobić takie fermentowane herbatki ziołowe. Teraz jest na to najlepsza pora i pokażę Wam dzisiaj, jak robię tego typu herbatkę z czereśni, z liści czereśni, która ta herbatka jest bardzo aromatyczna, bardzo pyszna i podobno ma też właściwości uspokajające, czego ja nie zauważyłam, bo ja jestem ogólnie oazą spokoju. Więc sfermentuję herbatkę z czereśni, również z lipy, która działa na potnie, przeciwprzeziębieniowo, oraz z liści lilaka pospolitego, czyli bzu po prostu, która jest po prostu smaczna. Taką herbatkę można zrobić z liści ziół, drzew, krzewów, oczywiście tylko tych jadalnych. Możecie sobie wybrać po prostu jakie chcecie, ale musicie mieć pewność, że nadają się one do zjedzenia. Wiecie, wiele roślin ma też właściwości jakieś narkotyczne czy coś, także musicie tutaj uważać, jeżeli nie chcecie po takiej herbatce skończyć leżąc przez 3 dni i uśmiechając się do sufitu, no nie? I te listki, gdy już je macie, to trzeba je oczywiście umyć, bo na nich mogą być różne rzeczy, i rozłożyć do wysuszenia. Potem one się tak muszą suszyć, muszą tak troszeczkę przywiędnąć, czyli muszą zmięknąć. Jeżeli chodzi o liście czereśni, które ja tu zerwałam, to o wiele lepsza jest czereśnia taka dzika. Nie wiem, czy u Was występuje w okolicy, bo ta ogrodowa czereśnia, te liście są takie bardzo chrupkie, kruche, że tak powiem. One się bardzo łatwo kruszą. Natomiast te dzikie są bardzo miękkie, co zresztą zobaczycie później, będzie nam to potrzebne, żeby te listki były takie miękkie. Oczywiście możecie dodać do nich kwiaty, które lubicie też, i też które są jadalne. Może to być tak jak w przypadku lipy, kwiaty lipy, kwiaty róży. Róża jest w całości jadalna. Nie robiłam nigdy z jej liści herbatki, ale może też spróbuję. I po prostu to wszystko myjecie i rozkładacie, żeby one tak lekko przywiędły. No i tutaj miałam pecha, bo skasowałam sobie jeden film. W każdym razie, gdy te listki przywiędną, a nawet nie muszą więdnąć, jeżeli są dosyć miękkie, to nie muszą więdnąć, to należy je albo pozwijać, albo roztłuc w jakiś sposób, albo rozdrobnić, na przykład w maszynce do mielenia. W każdym razie chodzi o to, żeby je tak pognieść, żeby one puściły trochę soku. Ja tutaj użyłam po prostu zwykłego moździerza, w którym te liście tak trochę pogniotłam. Kwiatków tam nie gniotłam, kwiatki włożyłam w całości. I tak wyglądają teraz te herbatki. I teraz zobaczcie, trzeba te pogniecione listki, czy tam zmielone, to zależy od Was, jak bardzo będziecie chcieli je rozdrobnić, włożyć do słoiczków czy do innych naczyń odpornych na temperaturę i na sucho trzeba je podgrzewać w temperaturze około 50 stopni parę do parunastu godzin. Można je włożyć do piekarnika, nastawić na 50 stopni, można je zostawić na bardzo gorącym tarasie rozgrzanym, jeżeli taki macie, i one muszą się tak podgrzewając, muszą się tak fermentować w cieple. I teraz zobaczcie, tak te herbatki wyglądają po paru godzinach w piekarniku. Tu mam tą z czereśni. I po czym poznacie, że to jest już gotowe, albo to jeszcze potrzebuje być w piekarniku, bo tak jak mówię, niektóre można trzymać parę godzin, a niektóre trzeba trzymać dosyć długo. No więc dla mnie przede wszystkim to po prostu liczy się zapach. Kiedy ja biorę tą herbatkę,
i wącham i nie czuję zapachu świeżych liści, to znaczy się, że ona jest już odpowiednio przefermentowana i nadaje się do wysuszenia i do użycia. Ta z czereśni bardzo szybko się robi i polecam Wam ją. Ona przepięknie pachnie. To nie jest zapach ziołowy, to jest zapach taki bardziej kwiatowo-korzenny. To troszkę przypomina czereśnie, ale to nie jest takie oczywiste. Jest naprawdę super. Więc w tym momencie ona jest gotowa, ja ją wyciągam i zostawiam po prostu do wysuszenia w temperaturze pokojowej. Natomiast te herbatki, czyli ta z lipy, no ona już prawie, ale czuję jeszcze po prostu świeże liście i moim zdaniem ja ją jeszcze zostawiam do fermentowania, jeszcze ją wrzucę do piekarnika na parę godzin. Czuję w niej po prostu taką świeżą zieleninę. No i ta z bzu też jeszcze ta z bzu to najmniej, tak jakby mało ją ruszyło na razie, także jeszcze ją wkładam do piekarnika i wyjmę ją pewnie dopiero późnym wieczorem, wysuszę i zobaczycie jutro, jak one wyglądają. Ta z czereśni jest najlepsza.